Cześć! Dziś porozmawiamy sobie na temat if i else, czyli warunków w Swift. Zaczynajmy. Conditional statements to, tak jak sama nazwa wskazuje, są warunki, które powinny zostać spełnione, żeby nasza funkcja zachowała się w konkretny sposób. Tak jak możecie zauważyć tutaj na przykładzie, if num is equal 0, te dwa znaki równa się oznaczają właśnie, że lewa równa się prawej, to wtedy wydrukuj nam wyraz zero. W innym przypadku, else if, jeżeli nasz num będzie się równał 10, wydrukuj nam słowo ten, czyli 10 po angielsku. A jeżeli ani ten warunek nie jest spełniony, ani ten, to zachowaj się w ten sposób, czyli zwróć nam zdanie any number other than 0 and 10. Ok, ja mam już otwarty playground, bo chciałabym, żebyśmy sobie teraz już na kodach napisali kilka takich warunków przy użyciu if, else, żeby właśnie pokazać Wam, jak to wygląda wszystko w praktyce. Stworzę sobie na przykład taką stałą x, która będzie równała się 10 na przykład. I teraz sprawdzę sobie warunek. Napiszę sobie nasz warunek if x is equal, ponieważ tak jak wspomniałam, te dwa znaki równa się oznaczają to, że lewa jest równa prawej, a ten znak równa się po prostu oznacza tyle, że x ma przyjąć tę wartość. Czyli tak, if x is equal 10, to na przykład wydrukuj nam właśnie wyraz ten. No i spójrzcie, jeżeli nacisnę sobie teraz play, to zostaje mi zwrócony wyraz ten. Ale jeżeli zmienię sobie na przykład nasz x na 12 i znowu nacisnę play, to już nic nie zostaje nam zwrócone. Możemy też dodać właśnie jakieś else, czyli coś jeszcze ekstra do naszego warunku, w sytuacji, kiedy właśnie ta liczba, czy tam wyraz, czy tam jeszcze co innego nie jest równe temu pierwszemu warunkowi i chcemy po prostu sprawdzić sobie kolejny. Czyli na przykład możemy sobie zrobić po prostu else. Jeżeli ten x nie będzie się równał 10, to zachowaj się właśnie w ten sposób, czyli else. I wydrukuj nam na przykład it's not 10. Po naciśnięciu play zostaje mi zwrócone it's not 10. Dodatkowo, jeżeli chciałabym sobie jeszcze dodać kolejny warunek, mogę sobie w tym momencie napisać to w ten sposób. Else if x is equal 12 na przykład sobie damy, właśnie. Wydrukuj nam 12. I teraz, kurczę, coś mi się tutaj, brzydko wygląda. I teraz po naciśnięciu play zostaje mi zwrócony wyraz 12. Oczywiście możemy sobie też tutaj to zrobić na przykład w funkcji. Zrobimy sobie funkcję, która się nazywa number i ona zawiera input właśnie num, który jest integerem i wpiszemy sobie właśnie warunek. If nasze num, napisałam num, jeżeli nasze num jest równe 5, to wtedy wydrukuj mi num is 5, else if num, jeżeli nasze num jest równe 7, to wydrukuj nam num is 7, else i jeżeli to nie jest ani piątka, ani siódemka, to wydrukuj nam na przykład po prostu napis number. I teraz ja po przywołaniu sobie tej funkcji number wpiszę sobie na przykład tutaj 45 i dam play. Zostaje mi zwrócony wyraz number. Może ja sobie ten 12 właśnie w ogóle ten cały warunek odkoduję, żeby wszystko było jasne. Spójrzcie, zostaje mi zwrócone number, czyli nasz warunek działa tak, jak oczekujemy. Oczywiście to analogicznie działa też na przykład do wyrazów. Stworzę sobie teraz kolejną funkcję, która będzie się nazywać na przykład name. I ona też będzie zawierać sobie input
name, który jest typem danych string. I teraz sobie zrobimy taki warunek, że jeżeli nasze name jest równe na przykład Oliwia, to wtedy wydrukuj nam zdanie open the door na przykład. A jeżeli nie jest to imię Oliwia, to wydrukuj nam zdanie do not open the door. Czyli tylko jeżeli osoba, ta, która obsługuje funkcję, wpisze w input imię Oliwia, to zostaje zwrócone nam zdanie open the door. Jeżeli to jest inne imię, do not open the door. I teraz przywołam sobie, odkomentuję funkcję, przywołam sobie naszą funkcję name, wpiszę sobie imię Oliwia i spójrzcie, zostaje mi zwrócone zdanie open the door. A teraz wpiszę sobie imię na przykład Ola. Znowu naciskam play. Do not open the door. Jeżeli chodzi o warunki, no to nie zawsze nasz warunek musi być równy czemuś. Możemy również użyć na przykład takiej kombinacji znaków jak wykrzyknik i znak równa się, który oznacza nierówne. Czyli na przykład w sytuacji, kiedy chcemy sprawdzić, chcemy postawić warunek, że nasz x, nasza jakaś tam liczba, czy wyraz, czy jeszcze coś innego, nie jest równe czemuś i wtedy zwróć nam daną funkcję, czy dane zdanie. Również mamy znak taki jak większe niż, czy większe lub równe. No i tutaj oczywiście analogicznie, jeżeli nasz x jest na przykład większy lub równy 7, no to wtedy zwróć nam na przykład zdanie nasza liczba jest większa lub równa 7. Taka sama sytuacja przy znaku mniejszości oraz mniejsze lub równe. Również w naszych warunkach, jeżeli chcemy zawrzeć więcej warunków niż jeden, możemy to zrobić przy użyciu kombinacji znaków AND. Dwa znaki AND oznaczają i w języku Swift. Czyli jeżeli ja bym sobie chciała na przykład stworzyć warunek, że jakieś tam x jest równe 7 i dodatkowo y jest równe 7, to tylko wtedy zwróć mi zdanie moje liczby są równe 7 na przykład. Również mamy takie znaki jak dwie pionowe kreski, które oznaczają lub w języku Swift. Czyli no tutaj analogiczna sprawa. Jeżeli na przykład coś jest równe x jest równy 7 albo x jest równy 5, no to wtedy zwróć nam dany wydruk czy przywołaj funkcję. Wróćmy sobie jeszcze na chwilę do naszych kodów i spróbujmy zmodyfikować nasze funkcje tak, aby zastosować niektóre właśnie z tych znaków, które przed chwilą pokazałam. I do naszej funkcji name możemy sobie dodać jeszcze lub. Czyli tak, jeżeli nasze imię jest równe Oliwia lub nasze imię jest równe Ola na przykład, to wtedy zwróć nam print statement open the door. W innym razie do not open the door. No i teraz po naciśnięciu play zostaje mi zwrócone zdanie open the door, ponieważ jeden z moich warunków został spełniony. Nasze name jest równe Ola. Dobra, to sobie odkomentujemy. Spróbujmy sobie jeszcze zrobić podobną rzecz właśnie na liczbach. Stworzę sobie nową stałą y, która będzie się również równać ten. I dodam sobie tutaj dodatkowy warunek AND, czyli i. Jeżeli x jest równe 10 i y jest równe 10, to wtedy zwróć mi wyraz ten. Jeżeli x jest równe 12, zwróć mi wyraz 12, w innym razie zwróć zdanie it's not ten. Po naciśnięciu play zostaje mi zwrócone słowo ten, ponieważ nasz x jest równy ten oraz nasz y jest również równy ten, czyli warunki zostały obydwa spełnione. Teraz możemy sobie na przykład zrobić taki warunek. Nasz y nie jest równy ten, tylko wtedy jeżeli nasz y nie jest równy ten i nasz x jest równy ten, 10,
to wtedy zwróć nam wyraz ten. Po naciśnięciu play zostaje mi zwrócone zdanie it's not ten, czyli ten warunek. Ze względu na to, że jeden warunek został spełniony, ponieważ tak, x jest równy 10, ale nasz y nie powinien być równy 10, a jest. Czyli tylko teraz, jeżeli ja sobie zmienię na przykład nasz y na 7, to od razu zostaje mi zwrócony wyraz ten, bo nasze dwa warunki zostały spełnione. Zachęcam Was bardzo do tego, żeby sobie spróbować poużywać tych znaków, zobaczyć samemu, jak one działają, w jaki sposób i w jakich sytuacjach najlepiej z nich korzystać. Bardzo Wam dziękuję za dziś. Oczywiście, jak zawsze, zachęcam do komentowania i subskrypcji. Cześć!